O. Już? Tak szybko? Tak. Cześć, witajcie na naszym kanale, witajcie na siedlisku Marcinówka. Dzisiaj mamy taki odcinek szczególny. To już rok, odkąd nabyliśmy naszą nieruchomość i oficjalnie jesteśmy jej właścicielami. Tak. Chcielibyśmy Wam pokrótce opowiedzieć, jak to się stało, że kupiliśmy tą nieruchomość, jaką drogę pokonaliśmy, jakie po drodze napotkały nas trudności oraz jak oceniamy ten cały rok i cały ten proces nabycia Marcinówki. Najpierw jednak trzeba zacząć od rzeczy najważniejszych, czyli od skoszenia trawy. To tak jak na tych memach, wiecie, kiedy nie przyjeżdżasz odpocząć na działkę, to i tak najpierw trzeba skosić trawę. No dobrze, ale żeby pogadać na ten temat, chyba najpierw trzeba zacząć od ciepłej, dobrej kawy. Przede wszystkim od mocnej. Tak, zdecydowanie. Pokroić to? Kawę już mamy. No dobrze, no ale jak to się zaczęło? Miałem marzenie. Zmęczyło mnie już życie na wysokich obrotach, w dużym mieście, ten ciągły wyścig szczurów i potrzebowałem jakiejś takiej poważniejszej zmiany. Potrzebowałem miejsca, gdzie moglibyśmy uciec, gdzie to życie jest prostsze. Prostsze może nie w takim sensie, że nic nie trzeba robić, ale takie jest prostsze w swoim wyrazie. Takie miejsce, w którym mógłbym coś popracować, pokosić trawę, porobić różne rzeczy, których efekty byłyby namacalne i szybko widoczne. To jest taki, wiecie, mechanizm natychmiastowej nagrody. Poza tym od dawna miałem też taką świadomość uciekającego, przemijającego czasu. No i pomyślałem, że to jest chyba czas, żeby mieć jakiś własny kawałek ziemi. Tak, było to widać bardzo mocno.
Ola początkowo była sceptyczna, ale postanowiła wspierać mnie w tym marzeniu, a po czasie, z biegiem poszukiwań, sama się do tego pomysłu przekonała To prawda. chyba i już byliśmy w tym razem utopieni. A tak naprawdę to o własnej działce to myślałem od bardzo, bardzo dawna. W zasadzie już na studiach robiłem jakieś pierwsze poszukiwania, no ale trwało, ta myśl kiełkowała. Ale na studiach to chyba były działki ROT, prawda? Początkowo. No, na Od tego się początku- chyba zaczęło. Nawet nie do końca. Na początku to się zaczęło od tego, że chciałem mieć właśnie siedlisko. Chciałem mieć siedlisko, obserwowałem, no, wiecie, no, ani pieniędzy wtedy nie miałem, ani umiejętności żadnych w głowie fiu biździu, ale miałem takie marzenie, żeby mieć siedlisko. Myślę, że to wynikało z tego, że jeździłem do dziadków na żniwa i chciałem mieć taki dom, oborę, stodołę, tego typu rzeczy. Więc sobie poszukiwałem tak hobbystycznie ogłoszenia internetowe. Te działki kosztowały wtedy no, na dzisiejsze pieniądze to totalne Jakieś grosze, ale tak, no, poszukiwałem sobie, a później na studiach rzeczywiście, no, jak już mieszkałem w dużym mieście, no to nie myślałem o tym, żeby mieć działkę gdzieś daleko, tylko, że może właśnie jakiś ROT i te RODy też wtedy kosztowały dużo mniej niż dzisiaj. Tak, na pewno. No ale ta myśl zawsze gdzieś mi krążyła. Poszukiwania samej działki trwały no, całkiem długo, dość długo. Prawie rok. Prawie rok, tak. Marcin głównie zajmował się przeszukiwaniem internetu właśnie w celu znalezienia odpowiedniej nieruchomości. Widać było, że naprawdę to przeżywa, bo chyba myślał o tej naszej przyszłej nowej działce codziennie. Rano, kiedy wstawał, w pracy pewnie też, potem w domu, przed snem i myślę, że też o niej śniłeś. Tak. Różne działki śniły mi się Dziękuję bardzo bardzo. często, a przede wszystkim śniło mi się to, że koszę trawę, albo że coś robię. Oderwiemy. Jedz sobie. Później zjem, dobrze, Tosiu? Ugryź. Będzie z tego Dziękuję. pyszna szarlotka, Tosiu. Tata też je. Mhm. Jak będzie ci głodni, to zjedz. Dobrze, dziękuję Dobrze. bardzo. Tak, pochłaniało mnie to całkowicie. Godzinami oglądałem filmiki o tym, jak inni zajmują się swoimi działkami, o tym, co tam robią, jak koszą trawę. Dotarłem do takich zakamarków internetu, jak półgodzinne filmy tylko o koszeniu trawy i było to niesamowicie satysfakcjonujące patrzeć, jak w bardzo zarośniętych chaszczami posiadłości wydobywa się wspaniały ogród. Oglądałem te filmiki, no i przeglądałem też setki ogłoszeń, naprawdę setki ogłoszeń. No ale zajmowało mi to dużo czasu, efektów z tego za wiele nie było. No więc postanowiliśmy, trochę przemyśleliśmy nasze potrzeby, no i postanowiliśmy, że musimy zmniejszyć obszar poszukiwań i ograniczyć się do takiego no właśnie mniejszego terenu, do którego łatwo będzie nam w miarę i szybko dojechać. Niestety musieliśmy zrezygnować z ukochanych Bieszczadów, no bo niestety trudno byłoby dojeżdżać nam
żyć na 2 domy tak naprawdę. To jest za duża odległość i po prostu te dojazdy trwałyby zbyt długo i Tak. bardzo mało czasu byśmy spędzali właśnie na siedlisku. No tak, odpadła też Warmia, którą mocno rozważaliśmy i też tam planowaliśmy coś zrobić. No i postawiliśmy ostatecznie na dość mały teren, to znaczy Podlasie bliskie, Podlasie południowe, Mazowsze, ta część wschodnio-południowa, no i bliska Lubelszczyzna, gdzie ostatecznie skończyliśmy. Dokładnie. Większość działek już odpadała na etapie przeglądania ogłoszeń w internecie. To dlatego, że to okolica była niezbyt interesująca, sama działka była nieciekawa, była za mała, albo za duże też się zdarzały. Chociaż to Domy. mniej nas ograniczało, Tak, z tym, tak. że za duża. Częściej wtedy cena już była też zbyt wysoka. To prawda. Jeśli znajdowaliśmy coś interesującego, okazywało się, że jest to właśnie zbyt drogie. Dom nie był ciekawy albo był w bardzo złym stanie. No i ciężko było po prostu znaleźć coś, co spełniałoby wszystkie nasze oczekiwania albo chociaż większość. Tak naprawdę bezpośrednio na miejscu już oglądaliśmy tylko kilka działek. No i też niestety nie spełniały one naszych oczekiwań, aż w końcu postanowiliśmy przyjechać tutaj. Będę ją piła. Szybki. Dziękuję. No i to zupę dla ciebie. Boję się. Ogłoszenie z tym domem i tą działką otwierałem chyba 5 czy 6 razy. Otwierałem, przeglądałem i zamykałem. I wydawało mi się, że nie, to nie jest to. Nie bardzo podobały mi się zdjęcia wnętrza, a one stanowiły większość tej oferty. No i tak wydawało mi się, że może to jednak taka okolica jeszcze nie za szczególna. No ale tak otwierałem, otwierałem, aż w końcu otworzyłem ją kolejny raz i myślę sobie, no dobra, ale w sumie nie jest to daleko, co nam szkodzi zobaczyć. Tak, więc wsiedliśmy w samochód i przyjechaliśmy tutaj na miejsce. No i okazało się, Że jak już przyjechaliśmy, to przepadliśmy. tak, to było wow. Trochę podobna sytuacja jak z naszym mieszkaniem. Na Tak, zdjęciach też niekoniecznie wyglądało dobrze, trochę za a jak drogie już było. trochę za drogie. Jak przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że I też się to jest to. otwierałem i zamykałem wiele razy. Czekało na nas. Tak jak i ta działka. Pamiętam, że jak wracaliśmy do domu, bo przyjechaliśmy, żeby obejrzeć tę działkę z Twoimi rodzicami, Tak. pamiętam, że Twój tata powiedział, że jeśli my nie weźmiemy tej działki, to on ją kupi. Tak było. No i więc decyzja była podjęta. Jeszcze tego samego dnia udało nam się zdobyć numer do właścicielki. Pozdrawiamy Pani Magdo. Zadzwoniliśmy, dogadaliśmy cenę, no i umówiliśmy się na podpisanie umowy przedwstępnej. Tak. Machina ruszyła. Najwięcej przygód mieliśmy jednak później z agencją, która pośredniczyła sprzedaży nieruchomości, Tak. z KOWR-em i z notariuszem, co ciekawe. Tak, to były przygody. Pięknie.
Pięknie, Witusiu. Pięknie. Super, maluszku. Pięknie. Ojejku. Zwaliłam to na jątkę. Widziałam. Proszę. Prost w paluszki. Tosia. Mamy. Padłaś na mnie. Wow. To połączymy, żeby było bardziej weźmiemy takie 3 klocki i tu zrobimy o tak. O, proszę. I na środku. Na środku. Poczekaj. O, tak, super. No i to jest wieża. To. Dobra. Po podpisaniu umowy przedwstępnej trzeba jeszcze przejść całą procedurę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ponieważ nasza działka jest działką rolną powyżej 1 hektara, a my nie jesteśmy rolnikami, którzy mieszkaliby dotąd na tych terenach. Naszym zdaniem najłatwiej załatwić całą sprawę poprzez złożenie wniosku przez zbywcę. Najpierw jednak należy wystawić ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na portalu e-Rolnik i to ogłoszenie musi wisieć na portalu aż 30 dni i musi tam być zapisana cena sprzedaży, takiej faktycznej sprzedaży. I jeśli przez te 30 dni żaden okoliczny rolnik nie zgłosi chęci zakupu po takiej cenie, jaka została zawarta na tym portalu e-Rolnik, można już przechodzić do kolejnego etapu, czyli właśnie złożenia wniosku, o którym wspomniała Ola. Wydruk z tego portalu e-Rolnik, że nikt nie chciał tej działki kupić, jest jednym z załączników. Ten wniosek tam uzupełnia się innymi załącznikami, składa się do KOWR-u, czeka się 30 dni na decyzję. No, w naszym przypadku było to Tak, chyba krócej. nieco szybciej. No i jeśli decyzja jest pozytywna, można umawiać się do notariusza. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o urzędy, to mieliśmy naprawdę szczęście i naprawdę polecamy załatwiać sprawy w lubelskim KOWR-ze, bo jest to naprawdę sprawnie. Tak, Wszystko przechodzi to sprawnie. było całkiem nieźle. U notariusza podpisujemy warunkową umowę sprzedaży. Warunkową, ponieważ prawo pierwokupu do tej działki wciąż ma jeszcze Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a jeśli na nieruchomości znajduje się las, niezależnie od jego powierzchni, no to również lasy państwowe. No i w naszym przypadku też tak było, że lasy też mogły mieć prawo pierwokupu. W każdym razie wysłaliśmy do tych instytucji pisma z zapytaniem, czy są zainteresowane kupnem naszej nieruchomości. Dostaliśmy informację odmowną, którą załączyliśmy do dokumentów w KOWR-ze i w ten sposób sprawa została załatwiona szybciej. Tak, to nam przyspieszyło i znów mogliśmy umówić się do notariusza na ostateczną finalizację umowy. Umówiliśmy się na konkretny termin u notariusza. Spotkaliśmy się tam właśnie z naszą ówczesną właścicielką. Wszyscy byli na miejscu
ale zabrakło notariusza. Nie było z nim żadnego kontaktu. Nie przyjechał, nie pojawił się, nie odbierał telefonów. No i cóż, transakcję trzeba było odłożyć. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kolejny termin został już dotrzymany przez wszystkich. No i udało nam się sfinalizować transakcję. Od 3 września 2021 roku ta nieruchomość jest już w pełni naszą własnością. Dobra? Tak. Ale to jest niedobra. To jest niedobra. Dzień dobry. A pamiętasz, jakie kłody próbowała nam rzucać agencja pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości? Tak, najpierw ściemniali coś z ceną, potem byli zdziwieni, że jesteśmy już dogadani. Ciągle sugerowali, że jesteśmy jakoś dogadani pod stołem w ogóle na jakieś dodatkowe pieniądze, co oczywiście było kompletną bójdą, bo nikomu by się to nie opłacało. Gdybyśmy dawali jakieś pieniądze pod stołem, no to było ryzyko, że na przykład KOWR lub Lasy Państwowe mogły skorzystać z prawa pierwokupu, albo zanim by do tego w ogóle doszło, to po tej zaniżonej cenie, gdyby tak było, mógłby ktoś się zgłosić na e-rolniku, bo to zawsze okazja. Także jest to kompletnie nieopłacalne, nic takiego nie było, ale rzeczywiście przygód z tą agencją było co niemiara. Nie chcieli później wydać dokumentów. Tak, dokumentów, kluczy. Ja nie wiem, czy właścicielka odzyskała klucze do tej pory. Chyba nie. A co za tym idzie, my też ich wszystkich kompletów nie dostaliśmy. No ale na szczęście wszystko ostatecznie skończyło się dobrze. I to już wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, jeśli Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby napisać jakiś komentarz, co myślicie o takiej zmianie i takim zakupie. A jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, no to oczywiście kliknijcie w ten czerwony przycisk pod spodem. Dla nas to znak, że Wam się podoba, że chcecie, żebyśmy nagrywali dalej. A jak się zbliżymy do 1000 subskrybentów, to będziemy mogli w końcu włączyć to mityczne zarabianie na YouTubie i zobaczymy, czy cokolwiek nam skapnie. Tak. A może Wy macie jakieś ciekawe i śmieszne historie związane z zakupem działki, z notariuszem, KOWR-em albo z sprzedawcą nieruchomości? Bardzo chętnie przeczytamy to w komentarzach pod tym filmikiem. Tak, gdybyście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, no to oczywiście
też je napiszcie, chętnie na nie odpowiemy. Pamiętajcie też, żeby followować, obserwować nas na Instagramie oraz na Facebooku, tam też mamy profile, czasem wrzucamy jakieś inne rzeczy tam, także myślę, że Wam się spodoba. A w następnym odcinku postaramy się omówić i opowiedzieć o tym, jakie były nasze plany, co udało nam się zrealizować, czego nie i co chcielibyśmy jeszcze w przyszłości zrobić tutaj na siedlisku Marcinówka. Do zobaczenia! Pa!